Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku ostrzeżenie dla złota. Kto tak sprzedaje? To jest temat przewodni tego wpisu, oczywiście na samym początku. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na wstępie informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform Xstation 5 i z Bloomberga. Ostrzeżenie dla złota. Kto tak sprzedaje? Pierwszy wykres w tle pokazuje, jaka jest zależność i korelacja między zachowaniem realnej stopy procentowej w Stanach Zjednoczonych, a zachowaniem ceny złota. I widzimy, że gdy tylko dochodzi do zmniejszania ujemnej realnej stopy procentowej, to od razu dochodzi do sprzedawania ceny złota. Ta korelacja, to powiązanie jest tutaj bardzo dobrze widoczne. Na kolejnym ciekawym wykresie, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest fakt, jak w ostatnim tygodniu dochodziło do pozycjonowania dużych graczy na poszczególnych różnych instrumentach finansowych. No i co widzimy? Że właśnie na złocie hedge fundy, duzi gracze otwierali największą netto krótką pozycję, największą dodawali do swojej pozycji netto krótką pozycję i to jest już drugi taki tydzień pod rząd, kiedy na rynku właśnie złota ci duzi gracze, którzy teoretycznie posiadają większą wiedzę, większe kapitały, otwierają netto krótkie pozycje. Widzimy podobne zjawisko na Nowej Zelandii, ale skala jest troszeczkę mniejsza, natomiast tutaj ewidentnie złoto się wybija, więc odpowiedź na pytanie, kto tak sprzedaje, to ewidentnie duzi gracze, hedge fundy, spekulanci, którzy posiadają gigantyczne kapitały, to oni otwierają teraz największe netto krótkie pozycje, licząc na to, że cena złota będzie dalej spadać. Czy będą mieli rację? Zobaczymy, natomiast na tym wykresie widzimy tak, że jest bardzo niewiele instrumentów, na których są dodawane netto długie pozycje, a praktycznie rynek pozbywa się wszystkiego, czego tylko się da i oczywiście kapitał płynie do amerykańskiego dolara. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na następnym wykresie chciałbym pokazać, jaka jest teraz korelacja. To jest macierz korelacyjna, która pokazuje, jakie jest teraz to powiązanie statystyczne między zachowaniem złota a różnymi innymi instrumentami finansowymi. XAU to jest właśnie kod dotyczący ceny złota i widzimy tutaj na tej macierzy, gdzie jest największa korelacja, gdzie jest największa dodatnia, gdzie jest największa ujemna korelacja. I kiedy zobaczymy na wykresie najbardziej ciekawych powiązań, to oczywiście widzimy bardzo silną dodatnią korelację z zachowaniem ceny amerykańskiego dolara, czyli w tym wypadku euro-dolara. Wniosek jest taki, że jeżeli amerykański dolar będzie kupowany, to złoto będzie sprzedawane, czyli jeżeli euro-dolar będzie cały czas spadał, to złoto będzie także kontynuowało tendencję spadkową. Na przestrzeni tych ostatnich 6 lat, z którego został stworzony ten wykres, widzimy, że korelacja praktycznie cały czas jest dodatnia, przyjmuje wartości silne dodatnie i w takim wypadku oznacza to, że bez wzrostowego korekcyjnego odbicia na cenie złota, na kursie euro-dolara, no nie ma co myśleć o tym, że cena złota pójdzie wyraźnie w górę. To tylko pokazuje, jaka jest siła teraz presji na amerykańskiego dolara względem właśnie ceny złota. Na następnym wykresie widzimy to samo powiązanie ceny złota z zachowaniem amerykańskich obligacji. I oczywiście wniosek jest taki, że jeżeli rentowności amerykańskich obligacji idą w górę, to cena złota spada. Ta korelacja jest ujemna, ma wartości duże i także generalnie przyjmuje wartości ujemne, a to oznacza i potwierdza tylko tezę, że jeżeli inwestorzy o dużych kapitałach mają do wyboru dwie inwestycje związane z bezpieczeństwem, amerykańskie obligacje i cenę złota, to zdecydowanie wybierają amerykańskie obligacje. Dlaczego? Ponieważ obligacje płacą odsetki, są bardzo płynne, natomiast złoto nie płaci żadnych odsetek, jeszcze trzeba płacić za fizyczne przetrzymywanie w sejfach, różnych innych skrytkach złota. Stąd też w sytuacji, kiedy rentowności idą w górę, to cena złota jest w niełasce i złoto zaczyna spadać. Więc te dwie ważne korelacje z amerykańskim dolarem
czyli w tym wypadku z euro-dolarem i z zachowaniem rentowności amerykańskich obligacji, warto cały czas mieć na uwadze, że bez odwrócenia tendencji na euro-dolarze na wzrostowy i bez odwrócenia tendencji na amerykańskich obligacjach, na rentownościach amerykańskich obligacjach na spadkowe nie ma co liczyć na to, że cena złota będzie rosnąć, a będzie spadać. Tak wynika z powiązań międzyrynkowych. I na koniec działu poświęconego korelacjom, korelacja między zachowaniem ceny złota a indeksem SPX, czyli Standard & Poor. I widzimy, że w ostatnim czasie korelacja jest silnie dodatnia, ale generalnie raz jest dodatnia, raz jest ujemna, więc nie można tutaj mówić o jakiejś szczególnej prawidłowości. W tym wypadku widzimy, że w ostatnich miesiącach, jeżeli indeksy giełdowe na Wall Street spadają, to spada także cena złota i zobaczymy, jak długo będzie trwało to powiązanie, które jak widzimy na wykresie czasem występuje, a czasem jest ta korelacja ujemna. Także odpowiedź na pytanie, kto tak sprzedaje i ostrzeżenie dla złota jest duże, ponieważ rynki są teraz na niezwykle ważnych poziomach. A jeżeli chodzi o samą cenę złota, to oczywiście od razu w sytuacji, kiedy jesteśmy poniżej poziomu 1685, gdzie mamy linię szyi dwuletniej formacji szczytowej, od razu analogicznie patrzymy na to, jak się zachowywała cena złota 10 lat temu, kiedy tworzyła podobną formację szczytową. Wtedy widzieliśmy, że na przestrzeni następnych tygodni cena złota bardzo mocno spadała i jestem bardzo ciekawy, czy teraz będzie podobnie, czy rzeczywiście rynek powtórzy ten schemat, który był 10 lat temu tworzony przez rynek, a jeszcze raz powtarzam, każde utrzymanie poniżej poziomu 1685, a na tym następnym wykresie bardzo dobrze widać tą linię szyi, plus widzimy, że jest ona teraz wzmocniona przez średnią dwusecesyjną, oczywiście bardziej wspiera scenariusze prospadkowe i poprzedni tydzień, bo to będziemy jeszcze raz operować na wykresach tygodniowych, pokazuje, że rzeczywiście znowu scenariusze te zakładające dalsze spadki są potwierdzone, plus widzimy, że została potwierdzona także półroczna linia trendu spadkowego, która także pełni rolę punktu odniesienia w sytuacji, kiedy jednak rynek spróbowałby jakiejś wzrostowej korekty. Kolejny ciekawy wykres pokazuje, jak zachowują się inwestorzy na rynku opcji, czyli te tak zwane uśmiechy opcyjne. I w tym wypadku ciekawostka jest taka, że mniej więcej na przestrzeni zapadania instrumentu finansowego, instrumentu pochodnego 3 miesiące w przód, czyli do przełomu tego i przyszłego roku, przewagę mają ci, którzy kupują opcję put, czyli opcję na spadki, pozwalającą spekulować na spadki, bądź też zabezpieczać się przed spadkami. Ale później, im dalej w przyszłość, tym bardziej zyskują, czyli są bardziej drogie opcje call, czyli opcje na wzrosty ceny złota. I ja jestem bardzo ciekawy, czy rynek opcyjny dobrze wyznacza to, co może się wydarzyć, to, co się ma wydarzyć na rynku złota w perspektywie następnych miesięcy, czyli że mniej więcej do przełomu tego i przyszłego roku cena złota będzie spadać, a później będzie kontynuowała tendencję wzrostową. Jestem bardzo ciekawy, czy inwestorzy na rynku instrumentów pochodnych dobrze wskażą kierunek tendencji na złocie. Kiedy jesteśmy oczywiście na rynku surowcowym, warto także patrzeć na zachowanie ceny ropy naftowej. W tym wypadku oddalamy się od ostatnich oporów, czyli mieliśmy do czynienia raczej z ruchem powrotnym do najbliższego ważnego oporu, czyli do linii szyi półrocznej formacji szczytowej, plus do przebitej wcześniej dwuletniej linii trendu wzrostowego, więc prawdopodobnie jest duża szansa na to, że ropa naftowa będzie znowu zbliżać się do wsparć w okolicach 76-80 dolarów. Moim zdaniem to jest scenariusz bazowy na najbliższe dni. I na rynku surowcowym warto także patrzeć na cenę miedzi, która w ostatnim czasie oczywiście nie jest zbyt zmienna, ale raczej także tutaj dominuje nastawienie na spadki niż na wzrosty, a pierwszym zwiastunem tego, że może być odwrotnie, byłaby sytuacja, gdyby doszło do pokonania tej najszybszej kilkutygodniowej linii trendu spadkowego widocznej na wykresie. I teraz już rynek walutowy. Rynek walutowy oczywiście euro-dolar, który w poprzednim tygodniu nie był w stanie utrzymać, nie był w stanie wywołać wzrostowego impulsu. Jesteśmy cały czas na poziomie 0,97, a jak wiemy z wykresów długoterminowych sygnalizuje to ochotę na raczej tendencję spadkową nawrotu do ruchu w dół niż tendencji wzrostowej, ale oczywiście wiele tutaj może się dalej wydarzyć. Na rynku walutowym patrzmy także na zachowanie ceny dolar-jena.
Dolar jen jest teraz dokładnie w okolicach górnego ograniczenia wieloletniego kanału wzrostowego, oczywiście połączonego z oporami, które były ustanowione także pod koniec XX wieku, czyli tutaj także rynek będzie prawdopodobnie musiał wkrótce wybrać, którą stronę rusza. Jesteśmy bardzo blisko psychologicznego poziomu 150, co oczywiście także będzie sygnalizowało, że rynek może być wkrótce jeszcze bardziej zmienny, wywołać następne impulsy i oczywiście rynek się zastanawia, czy będą następne interwencje Banku Japonii. Wygląda na to, że wcześniejsze się po prostu nie udały. Na rynku walutowym patrzmy także na zachowanie funta brytyjskiego, ponieważ w poprzednim tygodniu udało się wrócić i zakończyć tydzień poniżej ważnego punktu odniesienia osi symetrii horyzontu cenowego z ostatnich lat, czyli poziomu 0,87. To sygnalizuje raczej presję na funta brytyjskiego niż odwrotnie, ale oczywiście wiele może się tutaj zmienić, ponieważ ten poziom ma tylko psychologiczne znaczenie, nie jest on aż taki ważny pod względem technicznym. Natomiast spadek poniżej faworyzuje raczej scenariusze prospadkowe, ponieważ kształt świec tygodniowych z ostatnich tygodni to jest właśnie moim zdaniem raczej zachęta do kupowania funta brytyjskiego niż jego sprzedawania. I z ciekawostek na rynku walutowym zobaczmy, jak hedge fundy pozycjonują się względem najważniejszych walut. I tutaj widzimy, że długa pozycja występuje na amerykańskim dolarze. Występuje także taka pozycja na praktycznie wszystkich innych walutach. No, największa krótka pozycja jest względem funta brytyjskiego i to potwierdza się z tymi ostatnimi informacjami, na których walutach jest największa pozycja otwierana, nowa krótka pozycja. W tym wypadku ten funt brytyjski jest tutaj dość dobrze widoczny. No i na rynku ryzyka. Jeżeli jesteśmy już na rynku ryzyka, patrzymy na Bitcoina, ponieważ zbliża się ważny sygnał, ponieważ zbliża się roczna linia trendu spadkowego. To są okolice $20,000 i Bitcoin będzie musiał wkrótce wybrać. Jeżeli ruszymy w dół, oczywiście scenariusze prospadkowe staną się zdecydowanie faworyzowane, natomiast każde przejście tego poziomu da impuls do tego, żeby wierzyć w jakieś większe wzrostowe odbicie na tej kryptowalucie i oczywiście kolejny impuls na rzecz ryzyka. Moim zdaniem to jest szczególnie istotne. Jeżeli jesteśmy na rynku ryzyka, to patrzymy oczywiście na dane, na informacje dotyczące tego, jaki jest w ostatnim czasie wielki impuls zmienności na indeksie S&P. Daytraderzy się cieszą, rynek jest teraz najbardziej zmienny od zimy 2020 roku. Wniosek jest taki, że warto przynajmniej obserwować te zmienności, próbować wykorzystać je, ponieważ ride dla daytraderów to jest taka sytuacja, kiedy duża zmienność jest przy niskich kosztach transakcyjnych. W takiej sytuacji jest wiele okazji inwestycyjnych dla traderów, żeby je po prostu wykorzystywać. Zobaczmy także, że na indeksie S&P bardzo silnie rośnie obrót. Wolumen obrotu jest gigantyczny. Indeks S&P dokładnie broni poziomu 3600 punktów. Co prawda wczoraj piątkowa sesja nie przyniosła kontynuacji tendencji wzrostowej. Ta prawdopodobna interwencja Plunge Protection Team nie była kontynuowana. Rynek starał się wykorzystać te wysokie poziomy do dalszego sprzedawania. Ale jesteśmy cały czas na tej średniej 200-sesyjnej, która jest na następnym wykresie, która oznacza i wyznacza nam niezwykle ważne, kluczowe wsparcie, jako że w poprzednim tygodniu to wsparcie było bronione przez Plunge Protection Team prawdopodobnie, bo nie wiadomo jeszcze, czy rzeczywiście tak było. Więc moim zdaniem jeszcze nic nie jest stracone i nie można mówić o tym, że będzie nawrót do tendencji spadkowej. Widocznie są jakieś siły, które bronią, strasznie będą wspierały to, żeby indeksy giełdowe nie spadły poniżej tego kluczowego, ważnego poziomu. Jeżeli jesteśmy oczywiście na rynku ryzyka, to obserwujmy także, jak bardzo zwiększa się netto krótka pozycja na indeksach giełdowych oraz łącznie na obligacjach, czyli widzimy, że rynek nastawia się na kontynuację tych tendencji w długim terminie. Ale czy tak będzie? Zobaczymy, czy ten poziom 3600 się obroni. Jeżeli chodzi o dane makroekonomiczne, to dzisiejsze publikacje danych o godzinie 14:30 będą nam pokazywały
jaki jest październikowy odczyt wskaźnika New York Empire. Może mieć to znaczenie. Pamiętamy, że dane dotyczą października, więc są bardzo takie na czasie. Wiele one nam będą mówiły o tym, co się może wydarzyć. I na indeksach giełdowych jeszcze patrzmy na indeks DAX, który nie był w stanie nam ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, czy przebijamy, czy odbijamy od tego ważnego poziomu 1250 punktów, czyli rynek musi wkrótce także dokonać wyboru, co chce dalej robić. No i teraz czas na rynkowe stopy procentowe, które także są niezwykle istotne, które są moim zdaniem wyznacznikiem tego, co się dzieje na rynku ryzyka. Dzisiaj rano rynkowe stopy procentowe, czyli dziesiątki amerykańskie, testują dokładnie poziom 4%. Ten poziom jest newralgiczny, kluczowy, niezwykle istotny, a przyszłe implikowane stopy procentowe sygnalizują nam wprost, że poziom 4,93 to jest teraz wyznaczany jako szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, ale moim zdaniem najważniejszy wniosek jest taki, że na przestrzeni ostatnich dni jeszcze bardziej wzrosło prawdopodobieństwo, jeszcze bardziej zwiększyła się szansa na dalsze podwyżki stóp procentowych, a to jest negatywna informacja dla rynku ryzyka. I oczywiście jestem bardzo ciekawy, czy to zjawisko wywoła przełamanie tych potężnych wsparć na indeksie giełdowym i rynek po prostu ruszy mocno w dół. Także no, jest naprawdę na rynku bardzo, ale to bardzo interesująco. Na koniec dział poświęcony polskim aktywom. Rynek złotego podlega oczywiście wahaniom wynikającym z euro-dolara. Tutaj na razie jesteśmy na tych samych poziomach, na których byliśmy od ostatnich 2 tygodni, nawet 3, nawet 4 tygodni. Tutaj niewiele się zmienia. Utrzymujemy się jednak cały czas nad górnymi ograniczeniami kanałów wzrostowych na euro-złotym i na dolar-złotym. Dlatego też moim zdaniem dopiero powrót poniżej poziomów 4,80 na euro-złotym i na dolar-złotym będzie prawdziwym sygnałem, że zmienia się tendencja krótkoterminowo ze wzrostowej na spadkową na parach związanych z PLN. No i oczywiście warszawska giełda papierów wartościowych, tutaj klin zniżkujący jest coraz lepiej widoczny, więc ostatnim maksima to punkt odniesienia na indeksach giełdowych, na indeksie WIG20. Jego przełamanie będzie oznaczało, że wychodzimy górą z klina zniżkującego. Dałoby to potencjał ku temu, żeby wieścić jakieś większe wzrostowe odbicie na GPW. Bez tego raczej scenariusze prospadkowe są faworyzowane, łącznie z testem minimów, które były 2 lata temu ustanowione w rejonie 1250 punktów. Także no, zapowiada się ciekawy dzień, a w tle mamy dzisiaj dane o core inflacji w naszym kraju o godzinie 14. Core inflacja ma przebić 10% i zobaczymy, czy jest znowu wyższa niż zakładały prognozy, ponieważ jeżeli tak się stanie, to będzie to następny czynnik wywołujący presję na sprzedaż akcji na GPW, które nie lubią po prostu rosnących stóp procentowych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji październikowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i oczywiście życzę wspaniałego, pięknego dnia, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.